Dashbur. Witam Was w pięknej scenerii zimowej. Zobaczycie, jak się zrobi widno. Jesteśmy w lesie, w górach. Minus 13 stopni, jak wyjeżdżaliśmy z domu. Jest poranek, świt. Słuchajcie, jak widzicie, czego nie wziąłem? Lornetki. Już mnie przypomniało mi się, jak byliśmy od domu 10 km, więc nie wracam się. Niestety lornetki nie zabrałem. Idziemy na podchód, idziemy pochodzić po lesie, zobaczymy, co tutaj w lesie, w górach piszczy. Aczkolwiek to jest pierwszy taki duży śnieg i pierwszy taki duży mróz. Więc przejdziemy się, my ubrani na biało. Michał też dostał moją kurtkę poprzednią, jeszcze jak byłem trochę mniejszy. Opatulił się. Marcela moja powiedziała, że on się 2 razy tym owinie. No ale w każdym bądź razie jakiś kamuflaż jest. Idziemy się przejść, poszukamy jeleni, poszukamy dzików. Poluję oczywiście zgodnie z kalendarzem jelenie, byki, łanie, cielaki, dziki i drapieżniki. Jak będzie coś, później Wam powiem, jaki cel jest dzisiejszych łowów, a w zasadzie po co chcemy strzelić dzika i łania, ale to się dowiecie później. Dostaliśmy prośbę od wicełowczego, żeby strzelić. Jeżeli będzie taka możliwość, to żeby strzelić na koło. Pójdziemy sobie drogą, będziemy patrzeć, co się dzieje. Śniegu jest w lesie około 20-25 cm, więc nie ma wiatru. Mróz minus dwucyfrowy, więc rewelacja. Także ruszamy bez lornetki, co naprawdę uważam za mój wielki błąd. Lornetkę zawsze trzeba mieć. Także nie przedłużając, ruszamy na podchód. Jeszcze Wam Michał pokaże, jaki piękny księżyc. Odeszliśmy od auta jakieś, ja wiem, z 1,5 kilometra. W jednym miejscu były totalnie świeże ślady, ślady i tropy w zasadzie małej, niedużej chmarki jeleni, która sobie żerowała wzdłuż drogi. Poszły gdzieś na prawą stronę. Doszliśmy do takiej drągowiny, grubego lasu. Tam jest Młodnik, za nami jest Młodnik i za Michałem, za kamerą jest szczyt. Więc postoimy sobie tutaj z 10-15 minut, zobaczymy, czy coś tu nie będzie przechodzić, ale słuchajcie, to jest prawdziwa ponowa, czyli ponowny śnieg. Śnieg był, spadł świeży i ten śnieg spadł nie dalej jak skończył padać, nie dalej jak dzisiaj nad ranem. Więc wszystkie tropy, które mamy, są totalnie świeże. Totalnie, tutaj nawet nie widać starych przejść. Gdzieś tam pojedynczy trop lisa był. Ale wszystkie tropy, które są zostawione w tej chwili na tym śniegu, na tej ponowie, są świeże i wiemy, że ta zwierzyna była tu przed nami, dosłownie tak zwany ciepły trop.
Ale postoimy tutaj, zobaczymy co się dzieje. Jak będziemy wracać naszym śladem, później odbijemy sobie w lewo, tam w taką drugą drogę. No to zobaczymy, czy coś po naszych śladach jeszcze przeszło. Teraz będzie wszystko wiadomo będzie. Dobra, nie przedłużając, czekamy na zwierzynę. Pamiętacie? W jednym z odcinków, gdzie byliśmy w fabryce Blazera, taki przemiły pan rzucił kulkę do maszyny i zaczął grawerować. Więc mamy tutaj logo Blazera, pod spodem EZO. Więc założyłem sobie do tego profesjonala, z którym teraz bardzo dużo poluję. Kaliber 9.362 i z nim sobie po lesie biegam. Indywidualnie na jelenie i dziki oraz na zbiorówkach. Więc tak się prezentuje kuleczka. Powiem wam tak, przeszliśmy z powrotem już, wracamy w stronę auta. Do tej pory przeszliśmy już 2/3 drogi powrotnej i nie ma żadnego tropu po naszych śladach. Zero, więc albo wybrałem źle miejsce, albo ta zwierzyna jeszcze nie zdążyła tu wrócić. Fakt, mówiłem wam wielokrotnie, jesteśmy na szczycie, one tu w górach są późno. Przynajmniej ta część zwierzyny, która schodzi od strony pól. Ale dziki już tu powinny iść. To jelenie mają czas, ale dziki powinny iść. Pójdziemy do samochodu, przejedziemy trochę dalej, spróbujemy jeszcze raz. Albo pojedziemy autem, przejedziemy sobie taką główną drogą i zobaczymy, gdzie jest najwięcej przejść. I spróbujemy dograć drugą część materiału na kolejnym wyjściu. Szkoda mi tej pogody, po prostu szkoda mi tej pogody. Więc trzeba wykorzystać śnieg, tropienie. Zobaczyć, gdzie ta zwierzyna się przesuwa. I ewentualnie zrobić próbę jeszcze jedną, albo w rewirze obok, albo w następnym. One gdzieś tutaj są, w kosmos nie wyleciały. A w górach jest jeszcze tak, że jelenie u nas bynajmniej nauczyły się od pewnego czasu. Jak spadnie śnieg, robi się przede wszystkim mróz. Tego śniegu to może być 5 cm, ale jak się robi mróz, to one wszystkie idą na pola. Schodzą wszystko na dół i się przesuwają na pole. No ale to nie znaczy, że wszystkie jelenie, tak? Zdecydowana większość, część tu oczywiście zostaje. Dobra, idziemy do samochodu i spróbujemy utropić, a jak nie, no to no pewnie jeszcze coś tam dogramy, wam jakieś ujęcia, może coś spotkamy po drodze jeszcze, a jak nie, to spróbujemy jutro rano jeszcze raz. Idziemy do auta. Deszbur, witam was, tak jak powiedziałem, na porannym wyjściu, drugim. Zmieniliśmy rewir polowania zupełnie. Zjechaliśmy z gór do podnóża praktycznie.
tutaj w miejsce przy polach, ponieważ tu było masę tropów jeleni. I tak jak widzieliście w jednym z poprzednich odcinków, gdzie udało nam się upolować łanie, no też to wymagało wcześniej tropienia. Więc teraz totalna zmiana, idziemy w stronę łąk. Jesteśmy jeszcze w lesie, ale wyjdziemy sobie na łąki i pójdziemy łąkami w górę. Więc mam nadzieję, że jakieś zielenie tam będą schodzić. Jeżeli wszystko się uda, to być może uda się jakiegoś jelenia, może jeszcze dzika, ponieważ dojeżdżaliśmy, to były świeże pobuchtowania przez dziki, może gdzieś tu dziki się kręcą, może jakąś kozę spotkamy, a może drapieżnika. Także kalendarz full, polujemy. Idziemy na podwórko. Tam jest chmara jeleni. Ja widzę 3 sztuki, ale na pewno ich jest więcej. Widzę 4. No. Po lewej stronie jeszcze. Jeszcze tam są, bo teraz widzę. Ale myślę, że po prawej w lesie jest ich więcej. Wiatr mamy taki przeciętny. Nie za dobry. Ale podejdziemy, spróbujemy podejść kawałek. No i zatrzymamy się, zobaczymy, którędy pójdą. Albo pójdą tędy, albo wejdą do tego. Tam jest potok. I pójdą w lewo do góry. ...160 metrów do tej łani jest. Teoretycznie można by strzelać. Ale ja chcę jeszcze podejść jakieś 20-30 metrów. Dostała na pewno. Słuchajcie, strzelaliśmy na dystansie 160 metrów, dlatego że już nas widziała ta łania i wiatr był, tak jak wam powiedziałem, średni. Podejdziemy sobie kawałek niżej. Była jakby, no sama sobie stała. Pewnie chmara jest, na pewno tam więcej było tych jeleni. Ale podejdziemy niżej. Może tutaj do nałąk. Reszta.
Widzicie, jest druga chmara. Po strzale nawet za bardzo się nie wystraszyły. Ale jestem za daleko. Strzał. Poczekamy. I pójdziemy sobie do góry. Tak przechodzi jedna chmara, za firanką drzew idzie druga chmara, widzę. Staniemy sobie na drugiej łące. Może gdzieś będą ścinać tą łąkę. Nie mam pojęcia, słuchajcie. Weszły do lasu. Czy one tu zostaną, czy nie to będą szły? Nie wiem. Ale widzę, że idą w tą stronę. Natomiast no spróbujemy. Staniemy sobie tam, tylko nie chcę za szybko iść, bo ten wiatr jest kiepski. Jak dostaną wiatru, to już nic z tego nie będzie. One nas prawdopodobnie nie widzą, bo ja na biało, Michał na biało, więc one nas raczej nie widzą. Ale wiatru, jak wiatr tu dostaną, to tyle je będziemy widzieć. Więc nie będziemy tu kombinować, tylko podejdziemy do góry z 200 metrów i pójdziemy w lewo na ścianę, na taką firankę i staniemy, może będą ścinały las. Z lasu będą wychodzić i będą szły na górę. Idziemy. Jelenie są przed nami. Są w takim dużym, niedużym lesie. Nie wiem, ten les ma 300 metrów na 150. Weszły do tego kompleksu i czy wyjdą tutaj, czy wyjdą tam, czy wyjdą z drugiej strony, nie mam pojęcia. Nie chcę zachodzić za bardzo tam, bo ten wiatr, jak widzicie, wieje tak. Więc musimy z takim bocznym wiatrem stać. No i teraz, no poczekamy, zobaczymy, tak. Słyszycie? Po moim strzale od razu się kruk zjawił. Zaczekamy tu chwilę. No i zobaczymy, jaka sytuacja, co się tu rozwinie. Mogą tu wyjść na łąkę i ścinać w prawo do lasu, ale wcale nie muszą.
To jest takie na 2 razy. One mogą równie dobrze zostać w tym lesie. Wcale nie muszą się pchać tam do góry, bo tam są wilki. Więc no to tak, one głupie nie są. W rykowisko tu zostawały i nie szły do góry. Jeżeli jest ta sama licówka z nimi, to myślę, że mogą zostać w tym lesie. Wejść tam jest strasznie gęsto. Mimo teraz, że jest zima, no to jest gęsto, no ale nic, postoimy. Jesteśmy dobrze ubrani, zamaskowani, poczekamy, zobaczymy, co się będzie działo. Może gdzieś tutaj wyjdą, może jeszcze wyjdą pożerować chwilę, ale przede wszystkim, jak podchodzicie jelenie, jak polujecie na jeleń, to róbcie to mega powoli. Nie ma się co spieszyć, jakieś tam zabieganie, podbieganie, to jest totalnie bez sensu. Jedyne co musicie, to się poruszać bardzo powoli i zawsze mówię, lepiej przejść kilometr w 2 godziny niż 5 km w godzinę, bo to nic więcej nie daje. A my tu sobie staniemy, ja to ogólnie jestem cierpliwy bardzo, więc postoimy, zobaczymy. Mamy miejscówkę dobrą, widzimy w lewą stronę, chociaż tu z lewej to już się tam mało czego spodziewam. Bardziej z przodu, że wyjdą gdzieś tu na tą łąkę i będą nam przecinać. Warunki strzałowe, wszystko jest idealne, że tak powiem, więc będziemy sobie na spokojnie czekać. Może nóż widelec nam te jelenie gdzieś tutaj jeszcze wyjdą. Poczekamy. Słuchajcie, wiatr się już zmienił całkowicie, wieje tam, więc te jelenie 1000% nie wyjdą tutaj. Poza tym stojąc, słucham i widzę, że psy we wiosce czekają z drugiej strony tego kompleksu, więc podejrzewam, że te jelenie być może sobie wyszły tam i poszły już na góry, ale tutaj to mało prawdopodobne, żeby one tu szły, no bo wiatr mamy totalnie bez sensu. Więc nie będziemy tutaj stać, pójdziemy sobie wyżej pod wiatr, może spotkamy jeszcze inne, tylko wyjdziemy sobie, wrócimy się do lasu i pójdziemy kawałek lasem do góry, zobaczymy, może akurat tam coś będzie. Słuchajcie, mamy jelenia przed nami, ale jest to szpicak. Ale może jest tam reszta chmary. Wyszedł na drogę, którą my idziemy. Wy tego nie widzicie, ale to jest bardzo długie podejście pod górkę. Ono nie jest strome, ale jest mega długie. I powolutku się drapiemy do góry. Teraz już wiemy, że był jeden szpicak. Poszliśmy do jego tropu. Poszedł do góry i w lewo. Może go jeszcze zobaczymy. Chociaż tu już się robi coraz bardziej gęsto. Idziemy.
No i słuchajcie, wydrapaliśmy się na sam szczyt. Są dwie wiadomości. Zła i jeszcze gorsza. Pierwsza jest taka, że oprócz tego szpicaka to nic tam więcej nie przychodziło. Jakieś pojedyncze jelenie. Więc one albo tu jeszcze nie przyszły, albo w ogóle tu nie pójdą. Tropy stare są przysypane śniegiem. Mi się woda lekko w chłodnicy zagotowała, ale spacerek z 1,5 kilometra cały czas pod górkę łatwo nie jest. Gdzieś w jakiejś sarny po drodze. No i teraz jest dylemat. Czekać tu, czy nie czekać? Za mną pola, na których one żerują. No i teraz tak, możliwości zejścia tych jeleni jest kilka albo kilkanaście. My wybraliśmy jedną, zresztą moją ulubioną, ja tu lubię polować rano. Ale one tu potrafią być późno, 9 rano, słuchajcie, po 9:30. Ale mogą iść za wąwozem z tamtej strony, przejdą przez łąki i nie widać, koniec. A mogą iść sobie tam, a mogą iść jeszcze dalej. Nie wiadomo. No nic. Spróbujemy tam podejść jeszcze kawałek. Dojdziemy do takiego miejsca, że jest jeszcze jedna łąka, zobaczymy, czy tam nic nie ma. I zetniemy tymi nieużytkami w stronę samochodu. I spotkamy się przy naszej łani, do której strzelaliśmy. No i co? Mieliśmy się spotkać przy łani. Zdeptaliśmy najpierw wszystko, miejsce przy miejscu na tym śniegu. Znaleźliśmy miejsce, gdzie ta łania stała. I nie ma kropli farby. Mówię do Miśka, Nawet dronem polatałem. nawet dronem polatane. Mówię, pokażę mi to szybko tą kamerę. Popatrzyliśmy, no i sobie zobaczcie, gdzie był strzał. Teraz Michał wam to spowolni. Strzeliłem nad łanią. No niestety, bywa i tak, że nie każdy strzał jest celny. Dystans nie było blisko, 160 metrów, ale dlaczego się tak stało? Nie mam pojęcia. Nie wiem. Wierzyłem na komorę, strzeliłem nad to życie. Także bywa i tak, że nie zawsze każde polowanie kończy się sukcesem, a szczególnie celnym strzałem. Na dzisiaj kończymy nasz odcinek. Także widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia i deszcz bór.